Można powiedzieć, że proces konstruowania fabuły przebiega od ogółu do szczegółu. Najpierw musimy się dogadać co do tego, o czym w ogóle będzie ta historia, a gdzie będzie się odbywać, jakie postaci w niej wystąpią. I tutaj jesteśmy, w odróżnieniu na przykład od pisarzy książek, czy nawet filmów, czy seriali, jesteśmy ograniczeni też możliwościami technologicznymi, także to jest uzgadniane razem z innymi dziełami, co jesteśmy w stanie zrobić, pokazać, a co nie. I w momencie, kiedy dogadamy się co do takich ogólnych założeń, to nasz dział razem z zespołem tak zwanych quest designerów, czyli osób odpowiedzialnych za implementację tej historii w grze, konstruujemy bardziej szczegółowy zarys z uwzględnieniem tych wszystkich wyborów i konsekwencji, które one potem wywołują. I potem schodzimy na poziom indywidualnych historii, które są takim ekwiwalentem rozdziału w książce albo opowiadania, i razem je składamy w historię. I potem oczywiście przychodzi czas na pisanie dialogów w tych historiach i na samym końcu dokumentów, które gracz może znaleźć w tym świecie, książek i rozmów z tła, czyli w momencie, kiedy gracz wchodzi na przykład do miasta, to poza tym, że może oczywiście podążać za jakąś konkretną historią, to może też posłuchać, co ludzie mówią na ulicach, pójść do sklepu i tak dalej. Także to też są rzeczy, które musimy uwzględnić i zrobić, ale to przychodzi na samym końcu. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Let's go! Gotta believe something. It's what keeps us going. Nasz zespół, dział scenarzystów, kończy swoją pracę dużo wcześniej od reszty zespołu. To wynika z tego, że linie dialogowe w naszej grze muszą zostać nagrane. I to nagrane nie tylko w jednym języku, w języku polskim, tylko w kilku wersjach językowych. Zaczynamy od języka polskiego, ale potem mamy jeszcze język angielski, francuski, niemiecki, portugalską odmianę, brazylijską odmianę portugalskiego i tak dalej, i tak dalej. A do tego jeszcze kilkanaście wersji podpisów. Więc musimy dać odpowiednią ilość czasu tym wszystkim studiom nagraniowym i tłumaczom, żeby te kilkanaście wersji językowych przygotować. Do tego pod nagrane już dialogi ustawiane są w scenach dialogowych kamery, dźwięk, gesty, mimika i na to też potrzeba dużo czasu. Więc my kończymy naszą pracę nad dialogami tak naprawdę na pół roku, czy może nawet na 9 miesięcy przed premierą gry. I od tego momentu możemy czasami przycinać linijki, czy przeklejać albo kopiować nagraną linię dialogową, ale już nie mamy możliwości, żeby dodawać więcej linijek. Jest to bardzo trudne, bo my musimy skończyć pracę, zanim gra jest skończona i zanim można ją odebrać jako skończone dzieło i pewne rzeczy wychodzą dopiero po premierze. Także nasz dział się musi wykazać bardzo dużą wyobraźnią i myśleć o tym, jak pewne sceny czy sytuacje mogą wyglądać, kiedy już wszystko będzie gotowe i dopieszczone, a nie kierować się tym, jak one wyglądają w danym momencie. Witches is to walk no more. Stops. East Mountain, Trolley Mountain, Troll Mountain. Hi! This Troll Mountain. You talk to these idiots. Stay calm. We just want to get to the circle. Witches is thing one say, thing two do, thing three do. Sometime. Enough! Out of my way, dimwits, or I'll grind you to gravel. Understand? They understood all right. Congrats. Run for the cave! Zdecydowanie najtrudniejszym elementem konstruowania fabuły przy grach tak złożonych i tak dużych jak Wiedźmin 3 jest oczywiście kwestia wyborów, konsekwencji i nieliniowości. I Wiedźmin 3 ma 36 różnych zakończeń, do tego trzeba doliczyć jeszcze setki drobnych wyborów dotyczących konkretnych miejsc, konkretnych ludzi. I rzeczywiście ogarnięcie tego wszystkiego jest bardzo trudne, zwłaszcza, że tak naprawdę grę w całości
a widzi się dopiero na samej końcówce projektu, kiedy większość dialogów jest już nagrana. Także my musimy bardzo dużo używać wyobraźni i układać to sobie w głowie, zanim to w ogóle będziemy w stanie zobaczyć na ekranie komputera. A więc oczywiście ważna jest dokumentacja i spotkania, żebyśmy wszyscy i my w zespole i między zespołami, żeby się upewnić, że wszyscy wiemy, co się dzieje i jakie zmiany zachodzą. No i oczywiście rozrysowywanie tej konstrukcji logicznej, bo tutaj jest to cecha, która nas chyba bardzo odróżnia od pisarzy książek czy od scenarzystów filmowych, że dla nas szalenie ważne jest zachowanie tej struktury logicznej. I mamy takie dosyć nieśmielające drzewka z setkami różnych rozgałęzień, które sprawdzamy w momencie, kiedy nie jesteśmy pewni jakiegoś rozwiązania. No oczywiście sprawdzamy też spójność tej konstrukcji grając w grę i robimy to oczywiście my sami, ale poza tym jest też dział testerów, którzy grają w grę powielokroć i starają się wyszukać nieścisłości czy jakieś problemy w tej logice. Powiedziałbym, że pisanie do gier komputerowych jest inne niż pisanie książek. Trzeba sobie wyrobić zupełnie inny warsztat. I ja przed dołączeniem do tego projektu właśnie pisałem książki, publikowałem jedną czy dwie. Natomiast się okazało, że przy pracy nad grami komputerowymi trzeba sobie wyrobić nowe umiejętności. I jest to bardzo duże wyzwanie, ale które też daje mnóstwo satysfakcji, więc powiedziałbym, że jest to trudniejsze, wymaga większego skupienia i większego rygoru logicznego, ale też wydaje mi się, że daje mnóstwo satysfakcji w momencie, kiedy to wszystko się zaczyna spinać i kiedy widzi się, jak bardzo gracze wciągają się w daną opowieść.